Szczęść Boże! Dziś przychodzę do Was z filmem prosto z plaży. 10 faktów i ciekawostek, które zaskoczyły mnie po mieszkaniu już tutaj miesiąc w Tajlandii. Także zapraszam na film taki, o który prosili patroni i wspieracze, bo to wygrało w ankietach. Także zapraszam. Tu będę patrzeć co jakiś czas w telefon, ponieważ tu mam wszystko zapisane, wszystkie sekrety i tajemnice. Także pierwszy punkt, który mnie zaskoczył, to są toalety. Co jest zaskakującego w toaletach? No oczywiście te kraniki wszędobylskie, czyli tak zwane bidetki. I one są w każdej toalecie, dosłownie w każdej. W mieszkaniu, w galerii handlowej, w restauracji. Wszędzie, gdzie jest toaleta, w toalecie jest bidetka, którą się używa do podmywania odbytu. Nie wiem, czy było widać, ale właśnie koń tutaj za mną był. A jeśli chodzi o papier, no to papieru tak naprawdę brak. Bardzo rzadko jest papier w toalecie, więc najczęściej trzeba mieć ze sobą chusteczki albo własny papier toaletowy. Także taka ciekawostka. A jeśli jeszcze chodzi o toalety, to w toaletach niestety nie ma często tych zasuwek, takich zamków, którymi się zamyka drzwi. Jak idziecie do kibelka, no to nie macie jak tam zamknąć tak naprawdę. I albo trzymacie klamkę, albo po prostu liczycie, że nikt nie wejdzie. Punkt drugi to są święte miejsca. Jeśli chodzi o święte miejsca, to są one dosłownie wszędzie. Mucha mi wchodzi w nos. Chyba ją zabiłem. Także święte miejsca są dosłownie wszędzie, przy każdym chodniku, przy każdej ulicy, przy plaży, dosłownie wszędzie są ołtarzyki, a przy tych ołtarzykach oczywiście są też ofiary. Ofiarami są najczęściej produkty spożywcze, czyli jedzenie i picie. Jeśli chodzi o picie, to najczęściej widuję w szklanych butelkach kolę oraz fantę. Ołtarzyki oprócz tego, że są przy sklepach, przy domach, mieszkaniach, to są również przy dyskotekach i klubach nocnych, także to jest taki widok no nieco dzienny. Te domki nazywają się San Prapum, czyli domki duchów. I one są dla duchów opiekuńczych danego terenu. Dlatego stoją nawet przy dyskotekach czy klubach nocnych. A jeśli chodzi o te dary dla tych duchów opiekuńczych, to jest to często fanta lub cola. Jeśli chodzi o fantę, to jest to specyficzna fanta, ponieważ fanta truskawkowa. No i łączy tą fantę truskawkową i kolę to, że mają czerwony kolor, a czerwony kolor symbolizuje krew, więc jest to jakby taka bezkrwawa ofiara. Punkt trzeci, czyli rodzina królewska. Jeśli chodzi o rodzinę królewską, no to tutaj ich podobizny. Coś mi spada tutaj z drzewa, mam nadzieję, że kokos mi na łeb nie spadnie. Jeśli chodzi o króla, to król jest dosłownie wszędzie. Jego obrazy, podobizny, zdjęcia, plakaty są przy ulicach, są w sklepach, są w galeriach. Wszędzie, gdzie się da go wepchnąć, to się go wpycha. Jeśli chodzi o to, jak się na to reaguje, to najczęściej normalnie, w sensie nic się nie robi. Niektórzy się kłaniają, niektórzy machają, także zależnie od ochoty pewnie. Natomiast raczej trzeba okazać szacunek przy takich obrazach rodziny królewskiej. Jeśli chodzi o króla w Tajlandii, to jest to postać niemal boska, nie żartujemy z monarchy, bo można, no cóż, skończyć z zarzutem dosłownie. I podobno, ale tego jeszcze nie sprawdziłem, więc dam wam znać w którymś z kolejnych vlogów, jak wybiorę się do kina, ponieważ podobno w kinie przed filmem grany jest hymn ku czci monarchy. Oczywiście rodzina królewska jest również na banknotach. Punkt czwarty to jest data i tego kompletnie nie wiedziałem i nie miałem pojęcia, zanim się wprowadziłem do Tajlandii. Mianowicie ja żyję w przyszłości, ponieważ u mnie w Tajlandii jest rok 2567. Ja o tym w ogóle nie miałem pojęcia, natomiast tutaj obowiązuje kalendarz buddyjski. On jest na równi z kalendarzem gregoriańskim, czyli tym, którym mamy w Polsce między innymi. Natomiast daty często bywają zapisane tylko w kalendarzu buddyjskim i wtedy trzeba odjąć od tej daty 543 lata. Co to jest kalendarz buddyjski? Jest to tak naprawdę zwyczajny kalendarz, natomiast rok liczony jest od daty śmierci Buddy, czyli parinirwany. Parinirwana oznacza ostatni
ostateczne wygaśnięcie, czyli moment, w którym Budda, ale to może być każda oświecona istota, osiąga całkowite uwolnienie od cyklu narodzin i śmierci. I to jest tak zwana sansara. Czyli tak w skrócie, Budda najpierw osiągnął nirwanę pod drzewem Bodhi, a potem osiągnął parinirwanę, gdy odszedł. Niektórzy z Was mogą kojarzyć, że nirwana to stan oświecenia, ale osiągnięty za życia. Natomiast parinirwana to pełne wygaśnięcie, czyli po śmierci oświeconego. No i w tym momencie, 543 lata przed naszą erą, rozpoczął się wtedy kalendarz buddyjski. Jestem z 1994 roku, bo wtedy się urodziłem, czyli 2537. Normalnie science fiction. Punkt 5 to są przejścia dla pieszych, a właściwie ich brak. Tutaj jak najbardziej są chodniki, są oczywiście też jezdnie, natomiast przejścia dla pieszych są rzadkością. Czasem trzeba ich bardzo długo szukać, a i tak się na żadne przejście nie trafi. Są najczęściej przy takich ważniejszych punktach. Tutaj na przykład ważnym punktem według Tajlandii widocznie są galerie handlowe, ponieważ przy praktycznie każdej galerii handlowej są przejścia dla pieszych. Również widziałem przy szpitalach. Przez ulicę najczęściej trzeba przeskakiwać niestety. Jeśli chodzi o przejścia, to nawet jak są, to piesi nie mają pierwszeństwa, także i tak kierowcy rzadko kiedy się zatrzymują i trzeba naprawdę uważać. Po prostu przejeżdżają, nawet jeżeli mają wtedy czerwone światło. Tajowie traktują je bardziej jako sugestię, a nie jako rozkaz, że trzeba się zatrzymać i dlatego często przy światłach stoją panowie z gwizdkami, którzy dodatkowo jeszcze machają, gwiżdżą, żeby mieć pewność, że kierowca się na pewno zatrzyma. Punkt 6 to jest zaufanie. Jeśli chodzi o zaufanie takie społeczne i ogólne do ludzi, tutaj jest bardzo, bardzo duże. Za mną idzie jakaś wycieczka. Tajowie ogólnie nie są podejrzliwi i nie zakładają złych intencji u ludzi. Jeżeli zamawiam jedzenie z dostawą, to zostawiają to po prostu w holu, na dole, w sensie na parterze. Tak samo jeśli chodzi o różnego rodzaju paczki, również jest to zostawiane po prostu w holu. Tam nie ma żadnej osoby, która tego pilnuje. Po prostu wierzy się i ufa, że nikt inny tego nie weźmie. No i nie bierze. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś cokolwiek ukradł. Również wiele razy zostawiali mnie samego w swoich własnych i to naprawdę takich dobrych samochodach. Tak samo w mieszkaniach, na przykład dawali mi klucze i ja mogłem sobie sam oglądać mieszkania. No bardzo jest tutaj wielkie zaufanie i oni nie zakładają, że my zrobimy coś złego. No i mam nadzieję, że nikt nic złego im nie robi. Ogólnie są bardzo otwarci, mili i życzliwi. Punkt 7 to są, mam zapisane, skutery, a mianowicie bezpieczeństwo na tych skuterach, bardziej brak tego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wypadki, to mam tutaj zapisane średnio ponad 50 zgonów dziennie przez skutery i motocykle. Jazda bez kasków to jest tutaj czymś normalnym. Ja tak samo jak korzystam z tak zwanych taksówek skuterowych, no to jak siadam jako pasażer, to też nikt nie ma dla mnie kasku i jadę bez kasku, więc jest to bardzo ryzykowne. Ja najczęściej skutera jako taksówki używam, kiedy mam do przejechania naprawdę mały odcinek. Jeżeli jadę gdzieś dalej, to wtedy używam normalnej taksówki, mam na myśli samochodu. No i jeszcze jeśli chodzi o skutery, czy tam motocykle, no to jest tutaj normalne, że ze skutera nie korzysta jedna osoba, dwie osoby. Ze skutera korzysta cała rodzina jednocześnie. Zdarza się, że na skuterze siedzą 3-4 osoby, małe dzieci są trzymane na rękach, często jeszcze pies temu towarzyszy, także cała familia po prostu na skuterze. A oprócz familii można też na skuterze tutaj przewozić własny dobytek. Tak naprawdę ludzie chyba się przeprowadzają, bo czasem jak widzę wielkie kartony albo jakieś wielkie elementy gospodarstwa domowego na skuterze, to się zastanawiam, czy to w ogóle jest legalne, żeby tak jeździć, ale widocznie tak, bo ludzie tak jeżdżą. Punkt 8 to są buty. Buty się zdejmuje bardzo, bardzo często. Zdejmujemy buty przed wejściem do mieszkania, czy to swojego, czy czyjegoś. Ja u siebie akurat nie ściągam, nie mam takiej tradycji, ale również bardzo często sklepów, restauracji. Też czytałem, że szpitali, więc nawet tam trzeba ściągać buty. A ogólnie robi się to po to, o koń za mną będzie jechał. Ogólnie robi się to po to, żeby przede wszystkim okazać szacunek, ale również mam to zapisane, żeby nie wprowadzać nieczystości oraz negatywnej energii do wnętrz. Także myślę, że oni to traktują bardzo poważnie, bo ja nawet jak oglądałem mieszkania, no to musiałem ściągać buty, gdzie i tak przecież to mieszkanie wiadomo, że przed wprowadzeniem trzeba posprzątać, przynajmniej taką mam nadzieję. Jak chcecie obejrzeć mieszkanie, to musicie ściągnąć buty przed tym mieszkaniem, mimo że tam obecnie nikt nie mieszka. Punkt 9, tutaj akurat tego nie widać, bo jestem stricte na plaży, ale punkt 9 to są kable, a mianowicie ich wszędobylskość. Kable są dosłownie wszędzie. Ich plątanina wisi bardzo często nad waszymi głowami, nad moją, praktycznie zawsze.
Czasem te kable wiszą bardzo wysoko i wtedy są w miarę bezpieczne, natomiast czasem one są na chodnikach, leżą i przewody elektryczne dosłownie tak wiszą, że można na nie wejść, wdepnąć mam na myśli i zostać delikatnie popieszczonym, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Po prostu brak infrastruktury podziemnej i kable prowadzi się nad ziemią, a nie tak jak jest to często w Europie, pod ziemią. No i oni też tutaj mają taką zasadę, tutaj co chwilę za mną się dzieje coś, przynajmniej macie coś ciekawego w tle. Dajcie w ogóle znać, jak wam się podoba to dzisiejsze tło. Tutaj mają chyba taką zasadę, że po prostu zamiast usunąć stary kabel, jeżeli coś tam jest nie tak, to po prostu dokładają kolejny i tak czasem kilkadziesiąt, czasem pewnie i kilkaset kabli wisi na jednym słupie elektrycznym. Są już programy oczyszczania ulic z tych kabli, natomiast no idzie to w sumie jak odchudzanie w święta, czyli są niby chęci, ale niestety efektów zero. I ostatni, 10. punkt, skrajności. Można bardzo często spotkać tutaj biedę obok bogactwa. Luksusowe auta obok rozwalających się samochodów czy skuterów. No i też wracając do tych buddyjskich świątyń, no to samą skrajnością jest to, że buddyjskie świątynie często są przy nocnych klubach albo dyskotekach. Również jeśli chodzi o ceny i jedzenie, można na przykład obiad zjeść za 4 zł, a zaraz obok obiad jest za 40-50 zł i to jest coś normalnego. To samo tyczy się dróg, czyli na przykład droga z piachu nagle zamienia się w nowoczesną drogę asfaltową. Jeśli chodzi o pogodę, o klimat, no to również to samo. Słońce, upał potrafi w ciągu kilku minut zamienić się w chmury, wiatr, burzę i w ogóle wichurę i koniec świata. Małe tajskie chatki obok wielkich, nowoczesnych wieżowców, to też tutaj jest normalny widok, no i to wszystko, te wszystkie skrajności, ma to naprawdę swój urok i moim zdaniem to jest tylko na plus, bo to dodaje takiej różnorodności i mamy naprawdę niesamowite widoki, czy to na piękne właśnie takie starsze chatki tajskie, czy to na jakieś super nowoczesne wieżowce, hotele, jeżeli ktoś lubi, również może sobie tutaj to pooglądać. No i to by było wszystko w tym odcinku. Wymieniłem 10 takich rzeczy, które mnie tutaj zaskoczyły. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobała taka sceneria i taki pomysł na odcinek. No i jeżeli mieszkacie w Tajlandii albo byliście w Tajlandii, to możecie też w komentarzu jak najbardziej pisać to, co was zaskoczyło i czego się w ogóle nie spodziewaliście. Trzymajcie się, do następnego, na razie, pa!